To, że Nintendo od zawsze chciało, a nawet planowało wydać na początku lat 80. zamiast konsoli Famicom, komputer Famicom, wiadomo od dawna. Nie zdecydowali się na to w roku 82 i zamiast 16-bitowego, porównywalnego mocą z automatami arcade, pełnowymiarowego sprzętu z klawiaturą i stacją dyskietek, wydali ekonomiczną 8-bitową konsolę. Potem średnia sprzedaż wydanego w roku 84 jej rozszerzenia z klawiaturą, basiciem i możliwością używania magnetofonu i kaset jako nośników też mocno ostudziła ich zamiary. Zrobiło to również zimne przyjęcie w USA ich komputerowego prototypu NES-a, który później znowu został okrojony do konsoli. Jednak mimo wszystko Nintendo w połowie lat 80. można uznać za firmę naprawdę otwartą na wszelakie pomysły, co na pewno potwierdza wydanie w 1986 roku zestawu Family Computer Disk System, który rozszerzał japońską konsolę o możliwości współpracy z dyskietkami. Skąd się wziął ten pomysł? Co się z nim stało? Dlaczego na początku był ogromnym sukcesem? Dlaczego szybko jednak odszedł w zapomnienie, a niektórzy uważają go nawet za klęskę? Już Wam o tym opowiadam. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj historia Family Computer Disk System, film, który stworzyłem przy wsparciu firmy Zen Market, dzięki której udało mi się zdobyć zarówno samą stację, jak i japońskiego Famicoma, ale o tym powiem później. Teraz bowiem czas na historię. W 1985 roku Nintendo było na topie. Ich konsola zdominowała rynek i mimo trudnego startu i pewnych problemów z bezawaryjnym działaniem pierwszych egzemplarzy, po 1,5 roku zmiotła z rynku konkurencję, w tym konsolę Segi, i sprzedała się w ponad 1,5 miliona egzemplarzach. Doskonale też sprzedawały się gry na kartridżach, chociaż z kartridżami był jeden mały problem. Były drogie w produkcji, głównie przez koszt pamięci, jaką trzeba było do nich wkładać. W związku z tym nawet te najtańsze gry trzeba było sprzedawać za minimum 30 ówczesnych dolarów. $30 za grę w roku 1985. Pomyślcie sobie, ile to było kasy. Koszt pamięci naturalnie też powodował, że takie gry na kartridżach nie były za duże, jeśli chodzi o ich objętość. Królowały takie o wielkości 16 KB, a pierwszy Super Mario Bros. Miał zaledwie 32 KB. Nintendo, chcąc zmniejszyć ceny dla konsumenta, zwiększyć możliwości konsoli, a i samo więcej zarobić, zaczęło się rozglądać za rozwiązaniem tego problemu. Po chwilowym zainteresowaniu kartridżami B-Card stosowanymi w komputerach MSX i podobnych rozwiązaniach, popularnych też w świecie elektronicznych syntezatorów, zwróciło swoją uwagę na inny komputerowy nośnik – dyskietkę. Używano już też w komputerach MSX. Dyskietki miały sporo zalet. Były tanie w produkcji, miały całkiem sporą pojemność w porównaniu do kartridży, no i umożliwiały także zapisywanie danych na nich, co można było wykorzystać do zapisywania save'ów w grach, a do tej pory wykorzystywano jako system save'ów najwyżej jakieś kody do kolejnych poziomów, no i dyskietki też po prostu można było na nowo nagrać, zapisując na nich nowe gierki. Wybór Nintendo padł na używane od 1984 roku w Japonii w MSX-ach, w edytorach tekstów, w urządzeniach MIDI i jeszcze kilku innych ustrojstwach 3-calowe dyskietki Mitsumi Quick Disk. 3-calowe? Możecie się zdziwić, czemu taki dziwny rozmiar, czemu nie 3,5-calowe. Jednak w połowie lat 80. nie było wcale pewne, co będzie standardem dyskietek. W tym momencie na rynku istniały obie wielkości, 3 i 3,5 cala i kilka standardów. Zresztą, jak wspomniałem przed chwilą, ten 3-calowy standard był w Japonii całkiem popularny. Dyskietki te, jak to dyskietki, zawierają 3-calowy krążek magnetyczny w twardej plastikowej obudowie i pozwalają na zapisanie do 56 KB danych na każdej z dwóch stron, co daje w sumie 112 KB na dyskietce. Podobnie jak w dużej części komputerów z tamtego okresu, stacja ma dostęp naraz tylko do jednej strony, także w razie potrzeby trzeba dyskietkę wyciągnąć i obrócić. Jak widzicie, nie mamy tutaj znanego z dyskietek 3,5-calowych metalowego, zamykającego się zabezpieczenia. Nintendo prawdopodobnie chciało zaoszczędzić trochę i go nie zastosowało, przynajmniej w tych żółtych dyskietkach, na których wydawane były pudełkowe wersje gier. Te były zabezpieczane
kopertami, podobnie jak te starsze dyskietki 5,25 cala. Później pojawiły się jednak też dyskietki niebieskie, które już zabezpieczającą klapkę miały. Dlaczego miały? O tym jeszcze powiem. Natomiast do samej konstrukcji dyskietek został dodany ten oto żłobiony napis Nintendo, który stanowił specyficzne zabezpieczenie antypirackie. Literki te mają różną głębokość i w te sloty, w te dziurki dopasowywują się specjalne bolce w stacji. Oczywiście takie zabezpieczenie można było łatwo obejść, produkując własne obudowy dyskietek ze zgadzającymi się otworami, ale nie posiadające chronionego prawem znaku towarowego tego napisu Nintendo. W związku z czym pojawiły się dyskietki Nintendo, Ninten, Nintendo i inne wariacje na ten temat, czy po prostu mające jedno wielkie wyżłobienie bez bawienia się w jakiekolwiek napisy. Sama stacja przypomina troszkę starszą stację do Commodore 64 C1541, tylko jest czerwona, no i trochę mniejsza. Mamy slot na dyskietkę, przycisk jej wyciągania, podpisany eject, tylko po japońsku, z boku diodę opisaną jako w działaniu i informację, by nie wyciągać dyskietki podczas palenia się tej diody. Dziękujemy Ci, Google Translate. Obudowa stacji jest dosyć duża jak na 3-calową dyskietkę. Zastanawialiście się może dlaczego? Może ma ukryty zasilacz jak ta komodorowska? Nie, ma ukryte baterie. Nintendo policzyło sobie, że typowy Japończyk będzie miał w ścianie 2 gniazdka elektryczne. Jedno do telewizora, drugie do Famicoma, więc na zasilanie stacji miejsca już nie będzie, dlatego te baterie. Tak naprawdę do stacji można oczywiście podpiąć też zasilacz 9V, ale to dodatkowe kable. A stacja na bateriach potrafi podobno działać i pół roku, więc to w sumie wygodne podejście. Także z tyłu stacji znajdziemy właśnie gniazdo do adaptera zasilania oraz gniazdo do adaptera pamięci RAM, keyshort. No właśnie, RAM adapter. W tym pudełku siedzi cała magia. No może nie cała, bo oczywiście sama stacja dyskietek to też magiczne urządzenie same w sobie, jednak to RAM adapter umożliwia jej działanie z samą konsolą. W RAM adapterze znajdziemy kontroler stacji, port serial, który kabelkiem podłączamy właśnie do stacji, ukryty pod klapką port równoległy, taki wiecie, nie wiadomo po co. W sumie od tego portu chyba zaczyna się przygoda Nintendo z umieszczaniem w konsolach nigdy nieużywanych portów rozszerzeń. Ale nie, no dobra, to nie był w sumie pierwszy taki przypadek, to był drugi taki przypadek, o tym pierwszym powiem później. Oraz RAM adapter posiada także szynę wyprowadzeń z kartridża, bo właśnie to całe pudełko, ten RAM adapter jest kartridżem do Famicoma, czyli wkładamy go zamiast gry. Co za tym idzie, musimy wybrać gry z dyskietek czy te kartridżowe. Pewnie Was to zastanawia, a ja tego jeszcze ciągle nie wytłumaczyłem, dlaczego kontroler do stacji dyskietek nazywa się adapterem RAM. Ano dlatego, no sami się zastanówcie, w samej konsoli mamy 2 KB pamięci RAM i 2 KB pamięci wideo. Natomiast program i grafika gier normalnie znajdują się na dołączonych do konsoli kartridżach. Tutaj co prawda mamy dyskietkę, ale przecież konsola nie może za bardzo z niej bezpośrednio korzystać, no bo nie umie. Dlatego w adapterze RAM mamy po pierwsze 8 KB ROM, na którym siedzi oprogramowanie zajmujące się odpalaniem gier z dyskietek z ładnym ekranem startowym. Po drugie 32 KB pamięci RAM, do której kopiowany jest kod gry z dyskietki. I po trzecie 8 KB pamięci RAM, do którego kopiowane są dane graficzne z dyskietki. Oczywiście te dane w RAM-ie to można zmieniać, kasować, dogrywać i tym podobne i tak dalej. Można w sumie powiedzieć, że choć korzystamy z dyskietki, to sama konsola sama w sobie nawet za bardzo o tym nie wie. Z jej punktu widzenia mamy tutaj tak naprawdę zwykły kartridż z jakimś zaawansowanym maperem pamięci, za którym realnie siedzi ukryte całe osobne urządzenie, stacja dyskietek. Innymi słowy, to wszystko, co tutaj widzicie, to tak naprawdę jeden duży kartridż. Swoją drogą aż dziw, że nikt nigdy nie zminiaturyzował tego całego ustrojstwa do kartridża, na przykład ze slotem na kartę SD. No i oczywiście zminiaturyzował, na przykład emulator kartridży do Famicoma
od Chrisa EverDrive N8 Pro Fami jest także pełnym emulatorem stacji i adaptera RAM. Żeby tego wszystko mało było, Nintendo dorzuciło do adaptera RAM dodatkowy chip audio. No może nie dodatkowy chip audio, bo system audio jest tak naprawdę częścią kontrolera stacji dyskietek, ale generalnie rozszerza on możliwości Famicoma o jeden dodatkowy kanał, generujący dźwięk za pomocą syntezy tablicowej, za pomocą wavetabli. I to jest temat na osobny odcinek dla muzyków, ale w każdym razie Famicomowi daje ten układ muzycznego kopa. Jest to też możliwe dzięki temu, że Nintendo myślało trochę do przodu. Już w 1982 roku umieściło w porcie kartridża dodatkowe piny audio, które umożliwiają miksowanie dźwięku z Famicoma z dźwiękiem z kartridża. Chociaż wtedy jeszcze pewnie w ogóle o takich kartridżach nie myśleli. Kiedy Nintendo ogarnęło cały sprzęt, wzięło się poważnie za pozostałą robotę. Rozpoczęło kampanię reklamową, wymyśliło nowego ziomka, maskotkę, pana dyskietkę, czyli Diskuna. Na premierę 21 lutego 1986 roku wypuściło takiego ekskluzywa, że wszystkim szczęki opadły. Słynną pierwszą Zeldę. Podczas gdy gry zajmowały na kartridżach w tym momencie zwykle około 32 KB, świat Zeldy zajmował ponad 100 KB, a co najważniejsze, dyskietka dawała po raz pierwszy możliwość zapisywania stanu gry. To był szał. Dodatkowo w sklepach pojawiły się kioski. Kioski w znaczeniu automatów, w których można było kupić sobie pustą dyskietkę za odpowiednik $12, nagrać na nią grę za zaledwie odpowiednik $3, ewentualnie dokupić instrukcję za $1. Co najważniejsze, jeśli chciało się kupić kolejną grę, można było ją nagrać na posiadany już dysk, co było mega ekonomiczną opcją. $3, a $30. Czujecie to? Gry w kioskach czasami rotowały, wrzucano tam nowości, kioskowe ekskluzywy, no generalnie było całkiem fajnie. Nintendo naprawdę postawiło na ten nośnik i przez najbliższe kilkanaście miesięcy wydawało nowe gry tylko w ten sposób. Jeśli chciało się mieć nowe nowości od Nintendo, trzeba było mieć floppy disk system. W ten sposób oprócz Zeldy wydano też Super Mario Bros. 2, Metroida i masę innych gier. Ba, organizowano nawet konkursy. Można było przyjść ze swoją dyskietką do części kiosków i wysłać automatycznie faksem swoje highscory do Nintendo i zgarnąć różne nagrody. A właśnie, dyskietki sprzedawane w kioskach, jako że były z zasady przeznaczone do wielokrotnego nagrywania, do ciężkiego użytku, posiadały zazwyczaj klapki zabezpieczające nośnik i to były właśnie te dyskietki niebieskiego koloru. Oczywiście nic nie stało na przeszkodzie, by używać tych żółtych i nadpisywać gry kupione wcześniej za grubą kasę w boksie. Nic dziwnego, że stacja sprzedawała się jak ciepłe bułeczki. Najpierw sprzedaż szła w setki tysięcy, potem w miliony, by osiągnąć ostatecznie liczbę ponad 4 milionów sztuk. Także jeśli ktoś Wam mówi, że stacje te były niewypałem, to możecie podać im tą liczbę. No właśnie, czemu sporo osób uważa, że te stacje były niewypałem? Są niestety ku temu powody. Po pierwsze, moment wydania systemu pokrył się z momentem szybkiego spadania cen pamięci i już po 4 miesiącach po premierze Floppy Disk Drive czy Famicom Disk Drive Capcom wydał swoją nową grę Ghosts and Goblins na kartridżu o pojemności 128 KB, czyli już więcej niż dyskietka. Po drugie, dyskietka to jednak dyskietka, nośnik zawodny sam w sobie, a że dodatkowo Nintendo oszczędzało na blaszkach zabezpieczających to dyskietki jak to dyskietki miały problemy, choć wiadomo nie za duże. Plus stacje używały gumowego paska transmisyjnego, który potrafił się psuć, co oczywiście Nintendo naprawiało, ale zawsze stanowiło to pewną niewygodę. No tak, ale co z tego, zapytacie? Kartridże kartridżami, ale każdy, kto miał Commodore czy Atari wie, że zazwyczaj wygrywają nie wygodne czy niezawodne, ale tanie nośniki. Dlaczego więc tutaj tak się nie stało? Wszystko przez to trzecie. Przez chytrość Nintendo, które sobie, uważajcie, wymyśliło, że za wydawanie na dyskietkach gier będzie pobierać opłaty w wysokości, no zgadnijcie ilu procent? 10? 20? 30? Nie, 50%. Nic dziwnego, że większość wydawców szybko odpuściła sobie ten interes albo zupełnie do niego nie przystąpiła. A gdyby przystąpiła, no to prawdopodobnie za jakiś czas byśmy mieli nie jedno dyskietkowe, ale kilkudyskietkowe gry.
No i mogłoby się to potoczyć zupełnie w innym kierunku. Dodatkowo Famicom Disk System nigdy nie pojawił się na rynku amerykańskim w wersji dla NES-a. Ten, chociaż wydany był rok wcześniej, przewidywał możliwość użycia stacji dyskietek. Nie wiem, czy pamiętacie, ale NES nie ma co prawda w porcie kartridża pinów audio, więc teoretycznie podłączenie tam adaptora RAM choćby przez przejściówkę, chociaż możliwe, to pozbawiłoby nas możliwości używania dodatkowego audio, ale w NES-ie mamy ten pierwszy w historii tajny port Nintendo na dole obudowy pod klapką i tam znajdziemy brakujące piny audio. Także możliwość dodania RAM adaptera i stacji dyskietek w NES-ie jak najbardziej była. Widząc jednak, że kartridże tanieją, a firmy nie chcą płacić 50% tantiem, Nintendo zamiast wydawać w USA stacje dyskietek, zaczęło wydawać gry, które wydało wcześniej na dyskietkach, a przynajmniej część z nich w postaci kartridży, zastępując funkcję zapisu stanu gry na nośniku magnetycznym nieulotną pamięcią na save'y podtrzymywaną bateryjnie. Co ciekawe, część dyskietkowych japońskich gier dostała też reedycje kartridżowe japońskie. Jednak w roku 86, 7 czy nawet 8 na dyskietki gier wychodziła masa i był to mega ekonomiczny sposób na bawienie się na Famicomie. Dopiero kolejne 2 lata to nagły spadek premier i zakończenie ich wydawania w roku 91. Ale uwaga, przez te kilka lat w sumie oficjalnie wyszło aż 199 gier na dyskietkach. A Nintendo, mimo zaprzestania wydawania nowych, nie olało swoich klientów. Gry można było kupować i kopiować w kioskach do roku, słuchajcie tego, do roku 2003. Natomiast serwis stacji i ich naprawa działała jeszcze do roku 2007. Także jeśli ktoś Wam mówi, że stacja ta to była jakaś niszowa sprawa, to te wcześniejsze wspomniane ponad 4 miliony sprzedanych jednostek i wsparcie przed 20 lat raczej temu przeczą. Taka porażka to nawet obok prawdziwej porażki Virtua Boya nie stała. Dobra, jak to się stało, że ja w ogóle mam na biurku taką stację, a właściwie 2 stacje? Już Wam tłumaczę. Zawsze chciałem mieć w swojej kolekcji Famicom Disk System, tylko jego zdobycie wymagało dość sporego zachodu. Mimo że w Japonii jest to sprzęt dosyć popularny, o czym już mówiłem, to znalezienie go oraz potrzebnego do jego uruchomienia samego Famicoma japońskiego, jak i dyskietek w Europie to rzecz dość trudna. I tutaj wchodzi właśnie Zen Market, firma pośrednicząca w zakupach z Japonii. Dzięki niej możecie sobie przeglądać oferty japońskiego Amazona, Yahoo Shopping, ale też japońskich aukcji i japońskiego portalu Mercari, trudna pewnie japońska nazwa, gdzie znajdziecie też rzeczy z drugiej ręki. Firma Zen Market wsparła nasz kanał, fundując nam zakup sprzętu, jaki dzisiaj Wam pokazuję. A ja dzięki temu też przekonałem się, że kupowanie z Japonii wcale nie jest takie trudne. Wystarczy wejść na stronę Zen Market, wyszukać co Was interesuje. Często dobrze jest wpisywać japońskie nazwy gier czy produktów, kopiując je na przykład z Wikipedii, dodać je do koszyka i zapłacić, jakbyście kupowali w Polsce. Tylko zamiast do Polski trafią nam do magazynu w Japonii. Jak dotrą? Robicie z nich paczkę i po tym, jak tam na miejscu w Japonii prawdziwi ludzie zajmą się tymi sprzętami, porządnie je spakują, otrzymacie wycenę kosztów wysyłki do Polski różnymi przewoźnikami. Musicie wtedy wybrać jednego z nich, opłacić wysyłkę i czekacie już sobie na towar. Sam Zen Market pobiera tylko symboliczną prowizję w wysokości około 14 zł za sztukę towaru w paczce, niezależnie od jego wartości. Jedna mała uwaga, taki zakup to import spoza Unii Europejskiej. Co ciekawe, podobnie jak jest teraz z zakupami z Wielkiej Brytanii. To tak samo skomplikowane. Kupowanie z Japonii jest teraz tak samo skomplikowane jak kupowanie z Wielkiej Brytanii, albo odwrotnie. To znaczy, że możecie zapłacić za to, co kupiliście, jakieś symboliczne cło, ale także i podatek VAT, który wynosi 23%. Przy niewielkich kwotach może się zdarzyć, że Was to ominie, ale przy już kilkuset złotych jest więcej niż pewne, że taki VAT zapłacicie. A jeśli chcecie coś o cenie powyżej 150 euro, to będziecie musieli jeszcze wypełnić kilka papierków, to znaczy pełnomocnictwo celne. Poniżej tej kwoty przewoźnik automatycznie dolicza Wam te koszty, nie pytając Was o Wasze zdanie. Te rzeczy Was niestety nie ominą, ale za to możecie liczyć na towar dobrej jakości i dużo tańszy niż w Polsce. Zgadnijcie, ile kosztował ten oryginalny Famicom przerobiony jeszcze na złącze AV
plus stacja i adapter RAM, czyli taki cały pakiet. 500 zł, czyli 615 zł z VAT-em. Idźcie sobie teraz na eBay czy inne portale i sprawdźcie europejskie ceny. Powiem tak, konsola w tym pakiecie wychodzi z Japonii gratisem. Dodatkowo dołożyłem jeszcze do koszyka 3 gry i przekroczyłem kwotę 150 euro. Tutaj więc mały tips. Jeśli zamawiacie towar kurierem pocztowym EMS, to szybka metoda transportu, to zamiast czekać na przyjście towaru do Polski i czekać aż poczta zapyta Was, czy może chcecie, by to ona za Was policzyła cło i VAT, możecie wcześniej iść na dowolną pocztę i złożyć oświadczenie, że idzie do Was paczka i że chcecie, by poczta się zajęła jej rozliczeniami celnymi i VAT-owskimi. Wtedy nie tracicie cennego czasu na wymianę papierków i bezsensowne przedłużanie sprawy. Jedno wystanie w kolejce i sprawa załatwiona. I tylko czekacie na kuriera pocztowego, który weźmie od Was kasę za VAT gotówką lub kartą. A możecie też w ogóle takie oświadczenie złożyć na stałe, a nie tylko na konkretną paczkę. Co do Zen Market, to może Wam on jeszcze pomóc w poszukiwaniu produktu, jeśli bariera językowa w nazewnictwie jest nie do pokonania, a także pomaga w kontaktach ze sprzedawcami, na przykład podczas rozwiązywania problemów, o czym się w sumie sam przypadkowo przekonałem. Także zamówiłem to na Z-Markecie, odczekałem swoje, przy okazji jeszcze byłem na poczcie, gdzie bez problemu złożyłem to oświadczenie, żeby mi policzyli cło i VAT. No i przyszła do mnie paczuszka, to są jeszcze zdjęcia z końca wakacji. Jak widzicie, mamy tutaj przygotowaną już jednostkę główną, Famicom w wersji NTSC, wersji japońskiej. Normalnie te Famicomy mają tylko wyjście RF, ale ja kupiłem, jak mówiłem, wersję, która jest przerobiona tak, by mieć również wyjście audio-wideo. Jeśli będziecie kupować sobie Famicoma z Japonii, to koniecznie kupcie takiego właśnie, który już posiada wyjście audio i wyjście wideo, bo używanie Famicoma na złączu antenowym, no to już jest w XXI wieku chyba za duży hardcore. A to jest druga część paczki. Tutaj mamy ślicznie zapakowaną stację dyskietek. Jak widzicie, pracownicy Zen Marketu umieją w pakowanie. To wszystko było jeszcze w takim dużym pudle, też zabezpieczonym odpowiednimi takimi gąbkami i takimi komorami powietrznymi, że tak to ładnie powiem. I jak widzicie, jest i stacja, która prezentuje się ślicznie, naprawdę ślicznie. No i tak jak Wam pokazywałem, ta stacja jest na te duże, grube baterie. Te baterie musiałem sobie zamówić. Co ciekawe, musiałem też sobie zamówić zasilacz do samego Famicoma, bo oczywiście zasilacz jest dołączony, tylko musicie pamiętać, że zasilacz do Famicoma to jest zasilacz na 110 V. Nie na 230 jak jest u nas, tylko na 110, bo w Japonii mamy niższe napięcie. To jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że nie możemy używać zasilacza bezpośrednio od NES-a, bo zasilacz od NES-a o dziwo daje napięcie zmienne. Wiem, że Was to może zdziwić, ale tak jest. Zasilacz od NES-a daje napięcie zmienne, a my musimy mieć stałe 9 V. Także jeszcze musiałem sobie domówić zasilacz, no i przez to testy tej konsolki troszkę mi się odłożyły w czasie. Jak już przyszedł do mnie zasilacz, jak już przyszły do mnie grube baterie, no to rozpocząłem testy stacji dyskietek i tutaj, jak właśnie widzicie, spotkało mnie no niestety drobne rozczarowanie. Mimo prób załadowania, niestety loading trwał w wieczność. Próbowałem wiele razy, no w końcu postanowiłem, że trzeba tą stację rozkręcić, zobaczyć, co tam się stało. Ja jeszcze nie wiem, co się stało, ale Wy już możecie dojrzeć tam na dole, na środku taki gumowy, biały cuśnik, który sobie tam leży. Ja w tym momencie po prostu widzę, że stacja nie działa, także zaraz będę ją rozkręcał jeszcze dalej. No i gdy wyciągałem stację z obudowy, to dopiero zauważyłem ten biały pasek. To jest pasek transmisyjny. Jego pęknięcie to jedna z najczęstszych awarii tego typu stacji. Także w tym momencie jeszcze nie byłem jakiś zestresowany. Po prostu zamówiłem sobie w necie te paski w wersji zastępczej.
Zamówiłem sobie te paski z eBaya, znalazłem je we Włoszech, tam były całkiem tanie. Też potem ktoś mi powiedział, że one są na Allegro i zamówiłem sobie też na Allegro. Żeby ten pasek wymienić, niestety musimy rozkręcić praktycznie cały mechanizm samej stacji, co jest mega irytujące, bo jest tutaj naprawdę sporo części. Poza tym trzeba ten pasek przeciągnąć przez kilka takich przekładni, tam go jakoś specjalnie wkręcić, zakręcić. Jeśli się tego wcześniej nie robiło tak jak ja, no to jak widzicie, ja się z tym męczyłem dobre pół godziny. Prawdopodobnie jakbym robił to drugi raz, to by mi to zajęło góra 5 minut, bo to tak naprawdę trudne nie jest, tylko trzeba wiedzieć, co się robi. A jak już się ten pasek włoży, to wystarczy to wszystko skręcić jeszcze raz i teoretycznie powinno to działać. No przynajmniej teoretycznie, bo jeszcze czeka nas jedna rzecz, kalibracja stacji. Tych metod kalibracji jest kilka, ale generalnie chodzi o to, by jeden element, który znajduje się na stacji, na takim miejscu, gdzie ona się obraca, na tym trzpieniu, odpowiednio umieścić tak, by w pewnym momencie, w dobrym momencie był on na wprost głowicy. I to się robi albo metodą prób i błędów, jak ja teraz to właśnie robię, albo można całą stację rozłożyć naprawdę na czynniki pierwsze, zdjąć wszystkie plastiki, odkręcić wszystkie śrubki, rozkręcić ten cały trzpień i wtedy można, jak widzicie, ustawić go dokładnie na wprost głowicy i trzeba tak długo kręcić mechanizmem obrotowym, aż głowica, czyli ten czarny taki plastikowy element, który teraz wędruje do góry, aż zaskoczy w takim jednym konkretnym miejscu. O, i jak teraz zaskoczy, należy ten trzpień z nim scentrować tak, żeby był na wprost i to jest właśnie teoretycznie ustawienie optymalne dla działania tej stacji dysków. No i to powinno działać. Co prawda są jeszcze inne elementy, które tutaj można kalibrować. Można kalibrować prędkość obrotową silnika, można kalibrować skos ustawienia głowicy, ale tak naprawdę ta podstawowa kalibracja powinna już powodować, że to będzie działać idealnie. Niestety w moim przypadku to nie zadziałało. Byłem strasznie tym skonfundowany, pomyślałem sobie, że może coś robię źle, może jest jakaś nieoczywista tajemnica ukryta w tym całym mechanizmie. Zacząłem więc zadawać pytania na polskich grupach dyskusyjnych. Tam oczywiście potraktowano mnie jak leszcza. To znaczy w odpowiedziach na moje pytanie, w którym zawarłem informacje o różnych sposobach kalibracji, jakie już wykonywałem, odpisywano mi linkami do artykułów, gdzie znajdowały się dokładnie te same listy. W tym momencie uznałem, że być może mam jakąś inną awarię, że być może mam niedziałający RAM adapter, że być może mam niedziałające dyskietki. Dlatego też pożyczyłem od znajomego youtubera, od Radela, stację dyskietek i RAM adapter, ale jak one do mnie przyszły, to okazało się, że wystarczyła zmiana samej stacji na jego i wszystko już w porządku działało. Także wyszło na to, że mam awarię w stacji dyskietek i nie jest to awaria oczywista, nie jest to awaria związana z jakimś fizycznym uszkodzeniem napędu, paska, złą kalibracją. Jest to prawdopodobnie jakaś awaria, która jest związana z elektroniką, być może jakieś zimne luty, być może jakiś uszkodzony układ, no generalnie coś, co już mnie jako amatora tego typu stacji niestety pokonało. No i w tym momencie zgłosiłem się do Zen Marketu, zresztą zgłosiłem się już do nich troszkę wcześniej z informacją, że stacja, którą kupiłem, ma uszkodzony pasek, ale wtedy im powiedziałem, że jest to normalna, standardowa awaria, którą łatwo naprawić. Teraz ich poinformowałem, że niestety stacja nie działa, bo nie działa i awaria nie jest oczywista. Oni skontaktowali się z sprzedawcą, od którego ta stacja była kupiona, a że ona była kupiona jako działająca, no to po prostu w moim imieniu zaczęli z nim rozmawiać, a Japończycy podchodzą do takich spraw poważnie, zresztą nie tylko oni. Generalnie ktokolwiek kupował jakąś używaną rzecz jako działającą na eBayu, czy generalnie na zagranicznych aukcyjnych portalach, to wie, że tam klient w przeciwieństwie do Allegro na przykład, to ma zawsze rację. W związku z tym, po tym jak wysłałem jakieś zdjęcia, które udowadniały, że stacja nie działa, że mam tam jakiś błąd numer 22, to tak naprawdę została ona wymieniona na nową działającą stację.
a jako, że tak naprawdę ta stacja, jak już Wam mówiłem, w Japonii to nie jest jakaś droga sprawa, to wysyłka tego sprzętu do Japonii, no to byłby większy koszt niż tak naprawdę ta stacja jest warta, szczególnie popsuta. W związku z tym zostałem z 2 stacjami, z jedną działającą i jedną popsutą. Także trzeba przyznać, że Zen Market tutaj zrobił robotę, bo pośredniczenie z tym sprzedawcą japońskim, no to wiadomo, że była ważna rzecz, no bo ja po japońsku pisać niestety nie umiem. Także jestem mega zadowolony z obsługi. A my teraz co? My teraz w końcu przejdziemy do prezentacji działającej już stacji i gierek na nią. Dobrze, moi drodzy, tak się prezentuje Famicom Disk System, Family Computer Disk System. On najładniej wygląda, kiedy się go położy pod samym Famicomem. No, chyba został właśnie po to tak stworzony. Mam tutaj kilka gierek, które wypróbujemy. Odpalmy sobie Famicoma i od razu usłyszycie start BIOSu z stacji dyskietek. Tak, w tym momencie właśnie odpaliła się stacja dyskietek, odpalił się kontroler, odpalił się BIOS i mamy informację o tym, by włożyć dyskietkę. I na początku może tą dyskietkę na złość położę na drugą stronę, na stronę B. Stacja dyskietek do Famicoma nie jest wcale wolną stacją. Jest całkiem szybką stacją, także te czasy ładowania nie są wcale duże. O, już sięgnę sobie pada. Tak właściwie to już wszystko, co powinno być w pamięci, jest w pamięci, bo dioda przestała pracować. I mamy tutaj co? Konami, Castlevania. Ok, stwórzmy sobie może nowego gracza, bo nie chcę zaczynać od stage'a 7. Także bierzmy sobie Player 2. Ok, no i możemy teraz zacząć sobie Borgiem. I z tego co kojarzę, już powinniśmy tutaj słyszeć różnicę między tą Castlevanią a Castlevanią, jaką my znamy z cartridge'a. Bo w tej Castlevanii jest dodatkowy ten kanał dźwiękowy. No co mogę Wam powiedzieć? Zobaczymy, czy będziemy mieć doczytywanie. Nie, nie mamy doczytywania. Tak naprawdę w momencie, w którym na tym RAM disku, RAM adapterze, nie RAM disku, mamy aż 32 KB na pamięć gry i 8 KB na pamięć grafiki, to tutaj loadingów wcale nie ma dużo. Także ta stacja dyskietek w porównaniu, nie wiem, do takiej komodorowskiej, no to był demon prędkości. Naprawdę demon prędkości. I musiała ta prędkość robić robotę, albo może powiem troszkę inaczej. Prawdopodobnie osoby, które kupiły sobie taką stację, to wcale nie czuły jakoś bardzo, że wolniej im to działa. Niestety chyba za bardzo w tą Castlevanię lamię Wam pokazywać, jak w to grać. Spróbujemy może coś prostszego. Także chowamy naszą dyskietkę do tej papierowej obwolutki i spróbujmy coś prostszego. Co my tutaj mamy? No to wygląda jak jakiś tenis. O kurde, tutaj widzicie, mamy dwustronną dyskietkę, ale tak naprawdę tylko na stronie A jest tenis, na stronie B poprzedni właściciel nagrał jakąś grę. Nie mam bladego oczywiście pojęcia jaką. To co, zaczniemy od strony A i od tenisu?
Tak naprawdę podobnież bardzo dużym problemem przy zbieraniu teraz gierek na Famicom Disk System jest fakt, iż tak do końca nie jesteśmy pewni, co na dyskietkach się znajduje. No bo jak mówiłem, każdy mógł sobie nagrać jakąś grę na stronę B. Pięknie, weszła. Odbił, ale jestem super. Też odbiłem. Haha, o nie, to out. No dobra, piękna gierka, ale zobaczmy, co jest na drugiej stronie. Ta gra, która tak naprawdę nie została opisana. No bo tak, to miał być tenis. Co jest na drugiej stronie, nie wiadomo. Zaraz się okaże. Jakaś tajemnicza gra? O, zaraz będzie ciekawe. O, to jest tenis stołowy chyba. Czyli co, może kurde jednak w tym tenisie to były dwie gry w jednej? Kurde, nie wiem. Ok, przejrzyjmy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest tylko do tenisa. Nie ma tutaj tak naprawdę tenisa stołowego. Chociaż? Nie, w instrukcji obsługi mamy tylko i wyłącznie tenis ziemny. Także bardzo możliwe, że tu jest dograny tenis stołowy. No ktoś był fanem tenisa. I z jednej strony ma tenis ziemny, a z drugiej strony ma tenis stołowy. I tu nawet ma naklejkę. Tą naklejkę bardzo możliwe, że dostał z kiosku. No tutaj niestety trochę poruszam się po omacku. Dobra, trzecia gierka. Ja wyłączam tą stację tylko dlatego, że nie jestem pewien, iż na przykład mi coś nie zacznie nagle zapisywać ta gra na dyskietce, więc wolę nie zmieniać dyskietki podczas pracy. Tom, tom. No, słyszycie te dźwięki, co nie? Tą muzyczkę. Ja Wam dla porównania puszczę teraz muzykę z amerykańskiej wersji. Dobra, ładujemy. Tutaj ładowanie jakby troszkę dłużej trwało niż w przypadku Castlevanii. No, w przypadku tenisa to wiadomo, tenis to była malutka gierka, ale tutaj stacja sobie, mam nadzieję, poradzi. Mam nadzieję, że dyskietka nie jest uszkodzona. Ok, ten tajemniczy komunikat to już wiem, on oznacza odwrócenie stacji dyskietek. Te B to pewnie chodzi o B-side, to się już nauczyłem. I dogrywamy. Tutaj ciekawa sprawa, że musimy aż przerzucić dyskietkę na stronę B, ale z tego co czytałem, tak często było, że na stronie A były tylko intro i save'y, a na stronie B była gra właściwa. Także w tym momencie sobie wybraliśmy postać, zrobiliśmy jej save'a i przerzucamy się na stronę B, by tak naprawdę zacząć już grać. Ale rzeczywiście tutaj znacznie dłużej trwa wgrywanie. Znacznie dłużej od Castlevanii, która mi się wydawała, że jest gierką całkiem pokaźną objętościowo. Kurde, ta muzyka, jaki czad. Tak naprawdę mam tylko te 3, no w sumie 4 gierki, jeśli liczymy 2 tenisy i w tym momencie więcej gierek Wam nie pokażę. Zastanawiałem się, czy może kupić sobie ten cartridge z możliwością emulacji stacji dyskietek, ale on niestety kosztuje
no $200, ogromną kasę, także bardzo prawdopodobne, że aż taki szalony nie będę. Natomiast widziałem ciekawą alternatywę, którą być może wyprodukuję. To jest taki układzik do samodzielnego złożenia, który emuluje tylko i wyłącznie samą stację, sam napęd. Ja na szczęście posiadam RAM adapter, także dla mnie to nie jest żaden problem. Także bardzo możliwe, że sobie go nawet zlutuję, żeby pograć większą ilość gierek na tej stacji. Ale oczywiście, jeśli chodzi o Was, to nie musicie jak zwykle kupować drogiego sprzętu. Zawsze możecie sobie pograć na dowolnym emulatorze NES-a czy Famicoma. Te emulatory mają pełne, bogate wsparcie również gier wydawanych na dyskietkach, także możecie się sami przekonać, czym te gry dyskietkowe różniły się od tych kartridżowych, również bez kupowania drugiego sprzętu. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam Was do wsparcia naszego kanału, czy to na YouTubie, czy to na Patronite. Zapraszam też do zaglądania na nasz serwer Discordowy i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.